Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborna. Dziś zaczniemy sobie granicę Koszmar Menzisa. Najpierw musimy jednak przejść przez aulę. Przez jej drugie piętro. Tu trzeba uważać, bo na suficie wisi jeden ze studentów. Więc najlepiej jest po prostu przebiec. O, nie zauważył mnie. Co tu jest ukryte? Środki uspokajające przydadzą nam się w koszmarze. To jest też dobre miejsce, żeby sobie zdobyć szybko dużo ech. My przejdziemy tędy. Kamera lubi działać bardzo niefajnie. Znajdujemy kolejną notatkę. Mistrz Willem miał rację, ewolucja bez odwagi będzie końcem naszej rasy. Bardzo możliwe, że jest to notatka samego Laurensa. I stąd możemy wnioskować, że Laurens żałował tego, że użył krwi wielkich. Tak. Kolejna notatka. Bezimienna istota księżyca wezwana przez Laurensa i jego wspólników. Blada krew. Czyli potwierdzenie, że obecność księżyca to jest blada krew i została wezwana przez Laurensa i Germana. Patrzcie, tu mamy oczy, tu mamy dzieci, płody wielkich. Kolejną notatkę. Akord 3/3 to jest źle przetłumaczona kwestia 1/3 pępowiny. Tędy udamy się do koszmaru Menzisa. Najpierw jednak chciałabym dokończyć tę lokację, bo jest króciutka. Krwawy kamień do ulepszeń, jak najbardziej jestem za. I jeszcze tu jedno miejsce. Jak widzicie, w tej lokacji za dużo się nie dzieje, ale całkiem dużo ech już mamy. I kolejna runa. Tu mamy olbrzyma. Natomiast nie wiem, czy ja chcę z nim walczyć. Mi zależy tylko na tej drabinie. To jest krzesło podobne do tego, na którym siedział Willem, więc najprawdopodobniej to jest jego gabinet, w którym robił
którym eksperymentował. A tu jest Patch. Ten, który nas wepchnął do koszmaru. Oh, this cannot be. You cannot be. Oh, how did it... Now, wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Oh, it pains me to hear it. You've made yourself a misreckoning. I shared with you a thing most secret. Now, you're witness to a miracle, and all the stronger for it. It's plain as a pikestaff. Now, say in my heart, you were as a lamb to my God. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. Or, no matter. Such details are trifling. Let this express... Oh, doubt me not, sweet compeer. What is friendship? Ja go sobie zabiję. That was uncharitably done. That was Odblokowaliśmy sobie skrót. Jesteśmy na dole auli. Tu jest lampka. Natomiast skoro już tu jestem, a potrzebuję trochę tętnień, żeby zniwelować, bo Ebrietas strasznie dużo ze mnie zdarła butelek z krwią. Stwierdziłam, że przydałoby się wzmocnić, żeby nie ginąć za każdym jednym bossem. Zasięg łap to oni mają duży, to muszę przyznać. Dobra. Wydaje mi się, że mimo wszystko to jest za mało, żeby zlewelować, a nie mam chyba żadnych. Tak, no dobra, trudno. Wracamy do góry i idziemy do koszmaru Menzisa. O ty. Dobrze, dobrze. To jest oczywiście przedmiot do wywołania kolejnego rytuału lochów. Bo wiecie co, ja się obudzę. Jeszcze raz przebiegnę przez górę, żeby... No. Rozumiecie. Levelowanie ważna rzecz.
Zastanawiam się, czy zacząć teraz granicę koszmaru, skończyć ją, czy przejść do koszmaru Menzisa. Na pewno koszmaru Menzisa i najprawdopodobniej zresztą granicy koszmaru. Nie skończymy w jednym odcinku, bo to są długie lokacje i na pewno nie zrobimy ostatniego bossa z koszmaru Menzisa, czyli nie zrobimy Menzisa, bo chcemy jeszcze zrobić kilka rzeczy. O, pomyliłam. Bo chcemy zrobić DLC przed skończeniem gry, myślę, i lochy, bo mamy jeszcze wtedy niższe ceny w sklepie oraz lalka nie przypomina nam co chwilę, że mamy pójść do Germana, co oczywiście skraca trochę czas rozmowy z nią. Dlatego taki jest plan, żeby nie kończyć Mergo. Czyli ostatniego bossa przed zakończeniem. Teraz sobie przebiegniemy, żeby było szybciej. I pójdziemy przynajmniej odblokować lampkę w koszmarze Menzisa. Koszmar Menzisa służył temu, żeby przywołać Mergo, czyli dziecko wielkich, najprawdopodobniej dziecko królowej Jarnam. I szkoła Menzis przygotowywała się do tego rytuału i wszyscy uczniowie zginęli podczas tego rytuału, tylko Mikolasz przetrwał. I tu taki trochę jakby znak zapytania ze względu na to, że ciało Mikolasza widzieliśmy. Jego ciało jakby umarło, ale świadomość pozostała właśnie w koszmarze. Jeżeli go zabijemy w koszmarze, to umrze naprawdę. I on się tego obawia. Zresztą on jest naszym bossem, więc wszystkiego się dowiemy. Te bestie już znamy, to są bestie Lorana. Tutaj jest ważne, żeby ostatni cios, zanim on zginie, zadać ogniem. To wtedy nie wyłażą z niego robaki. Ta lokacja jest, przynajmniej w tym momencie, jest wredna. Widzicie to okno. Tam jest powieszony wielki, stworzony przez szkołę Menzis, mózg Menzisa, i on będzie na nas nakładał szał. A jak już wiemy, szał jest dosyć irytujący. Ja sobie nałożę środki uspokajające. One też są atakowane przez to.
przyciski. Tak. Jeżeli jesteśmy... albo dokończę, jak pokonam tą bestię. A, ona mnie w sumie nie widzi. No dobra, możemy pogadać. Jak widzicie, Shao nakłada takie, uznajmy, włócznie wbijane w ciało. I szkoła Menzisa, próbując stworzyć wielkiego, właśnie eksperymentowała z tym Shałem. I zauważyła, szkoła Menzis i Hur chyba wspólnie eksperymentowali, co zresztą zobaczymy w DLC. Oni próbowali stworzyć taką istotę, która właśnie będzie odporna na szał. I nie udawało się to z istotami żywymi, bo właśnie działo się coś takiego, że albo one szalały i nie było już z nimi kontaktu, albo właśnie te kamienie, może nie kamienie, kryształy szału przybijały ciało i powodowały śmierć. Tak, i w koszmarze spotkamy nowy rodzaj przeciwnika, Winter Lantern, zimowe latarnie, które są ubrane jak lalka. Wyglądają jak eksperymenty chórów z DLC. I one przypominają częściowo mózg Menzisa, czyli nie można się z nimi w ogóle skontaktować, one są szalone. One zresztą nucą kołysankę, zdeformowaną kołysankę, którą w wyciętym kontencie śpiewała lalka. I przez to, że są ubrane jak lalka, to jest teoria, że ktoś pomyślał o tym, żeby właśnie z lalką spróbować czyli z ciałem nieożywionym, żeby umieścić w nią wyższą istotę. No i właśnie dzięki temu, że jest nieożywiona, to nie oszalała. O, widzicie, nie zabiłam go ogniem i teraz takie stworki wypadły. Tak. Także taka jest teoria dotycząca lalki. A tam mamy olbrzymów. Podobno te olbrzymy pomagały w budowaniu zamku w koszmarze. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście nie wiadomo. Ja sobie tu przebiegnę. Sobie otworzę drzwi. I później się zajmę tymi olbrzymami już, jak stracą mną zainteresowanie. Tak, już kiedyś Wam wspominałam, że koszmar nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości.
I skoro jest to koszmar Menzisa, ale gospodarzem tego koszmaru jest zarówno Mikolasz, jak i mamka Mergo oraz być może Mergo, to w tym koszmarze będziemy widzieli elementy związane zarówno ze szkołą Menzisa, czyli na przykład te oczy, jak i elementy związane z Mergo. I górna część tego koszmaru to wydaje mi się, że to jest wyobrażenie właśnie tego dziecka, którego płacz słyszymy. Bo przeciwnikami będą Ptumerianie oraz zamek u góry wygląda jak zamek spotykany w lochach ptumeryjskich. Stąd jest taka teoria. O, nie wiedziałam, że one mogą skakać. Dobra. Nie poszło to tak zgrabnie, jak sobie wyobrażałam. Jeszcze straciłam kolejną cenną fiolkę do leczenia. A w ogóle w koszmarze Menzisa znajdziemy jedyny krwawy jedyną krwawą skałę, która jest potrzebna do ulepszenia broni na maksymalny +10 poziom. I ta skała jest dosyć mocno ukryta. Rząd mnie nie usłyszał. To jest ciekawe. AI jest ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Teraz spotkamy pająki. I pająki w wielu wierzeniach są takim mostem pomiędzy rzeczywistością a innymi światami. Także nie chcę z nimi walczyć na otwartym terenie. Pająków dużo spotkamy w lochach. I dzwonniczki przyzywają sporo pająków. A ten pająk może nas jak najbardziej tu sięgnąć także. Widzicie? O, wow.
W samym koszmarze Menzisa nie ma za dużo loru. Ewentualnie sam Mikołasz jest dosyć ciekawą postacią. Z nim też jest związane dużo wyciętego kontentu. To sobie opowiemy oczywiście o tym, jak już będziemy przy nim. Mhm. Ten przedmiot bardzo nam się przyda w wiosce rybackiej. O, a tam jest szpieg związany z chórem, który trafił też do koszmaru. Tylko on jest tutaj uznajmy incognito. Przebrany za studenta szkoły Menzis. Ja nie wiem, czy powinnam ryzykować z nim walkę teraz. Wiecie co, nie będę ryzykowała, bo mam trochę mało. Mało życia. A chcę odblokować skrót i zakończyć, myślę, ten odcinek. No dobrze, to ja Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!